Witam w kolejnym materiale, w kolejnej prognozie pogody. Skupimy się na pogodzie w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek. Odpowiemy sobie na pytanie, czy pojawi się ochłodzenie, kiedy pojawi się to ochłodzenie i czy ono będzie już długotrwałe. Od razu powiem, że tak, będzie już to raczej długotrwałe ochłodzenie. Powoli też musimy żegnać się z burzami letnimi, które były do tej pory, szczególnie w ostatnim tygodniu, dawały nam się we znaki. Zanim to jednak nastąpi, zerkamy sobie na to, co się działo w internecie, chociażby w ostatnich godzinach. Sprawdzimy, jak tam wyglądają i jakie są informacje na temat burz, które w dniu dzisiejszym wystąpiły, bo występowały, ale najpierw oczywiście naczelne w cudzysłowie magazyny, które publikują bardzo w cudzysłowie też ciekawe nagłówki swoich artykułów i miniatury, nie zawodzą. Koszmarny upał w sierpniu dla tych osób, których bardzo razi czerwony kolor przy prognozach temperatur, to tutaj pewna strona już dała szare, popielate, bordowe i czarne. Pewnie większość z Was wie, co to jest za strona. Ja już nie będę w to wnikał. Prawda jest taka, że upały, jeżeli takie są, a są, to są w Pakistanie, w północnej Afryce chociażby, ale nie u nas. U nas już takich upałów zdecydowanie nie będzie. Pracujemy cały czas jeszcze nad stroną internetową. Coraz więcej z Was oprócz kanału na YouTubie zagląda na naszą stronę internetową. Bardzo mnie to cieszy. Podpinamy pod wyszukiwarkę dodatkowe miejscowości. Większość miejscowości ma jeszcze stary layout, starą wersję. W tej starej wersji tam jest tylko tak naprawdę jeden applet, nic więcej. Natomiast dla Warszawy i dla Łodzi w tym momencie mamy bardzo mocno rozbudowane parametry, bardzo mocno rozbudowane aplety, gdzie można sprawdzić sobie dosłownie wszystko, nawet z zorzą polarną, frontami atmosferycznymi, wyładowaniami. Znajdziecie tutaj też naszą prognozę aktualną, prognozę synoptyków ICM, UW, prognozę synoptyków IMGW, więc jeszcze troszkę tego przybędzie. Jak to już dopracujemy, to kolejne miejscowości będziemy dodawać. Dajcie znać, czy taki pomysł jest dobry. W opisie tego filmu będzie link do strony, zerknijcie, ewentualnie może macie jakieś rady, żeby coś jeszcze tutaj poprawić. Co dzisiaj się działo? Dziś nadal występowały burze, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, wschodniej, ale też burze związane z przemieszczającym się frontem atmosferycznym z Polski zachodniej. No i tutaj widzimy przede wszystkim bardzo już standardowo dla tej masy powietrza, która nadal zalegała nad Polską Wschodnią, bardzo mocny rdzeń opadowy. Te burze, które występowały, a dzisiaj występowały rzadziej niż w ostatnich dniach, bo już parametry burzowe były trochę gorsze. One charakteryzowały się przede wszystkim bardzo silnymi, nawalnymi opadami deszczu. Tutaj komórka konwekcyjna i silny opad na zdjęciu na Lubelszczyźnie. Tutaj mamy kolejny. Tym razem miejscowość Dzwola, również widzimy całkiem silny, całkiem mocny rdzeń opadowy. Biłgoraj, również piękna komórka burzowa, niczym wybuch bomby atomowej, tak właśnie wyglądała. No i oczywiście, tak jak wspominałem, konkretne, ale to konkretne opady deszczu. Zawsze przy takich komórkach stacjonarnych praktycznie największym zagrożeniem są opady deszczu, tak zwana ściana deszczu, która znajduje się prawie cały czas w jednym miejscu, bądź bardzo wolno się przemieszcza. Burze dzisiaj występowały nie tylko w Polsce południowo-wschodniej, ale też w Polsce centralnej. Związane to było z frontem atmosferycznym, który przemieszcza się przez Polskę. Jest to mało aktywny front atmosferyczny, ale tak jak wspominałem w prognozie porannej, parametry, jeżeli taki front, nawet mało aktywny, natrafi na dobre, dogodne parametry do rozwoju burz, to te burze mogą się utworzyć. Tak też było chociażby w województwie kujawsko-pomorskim. Mówię o kujawsko-pomorskim dlatego, bo tam tych burz występowało najwięcej. Widzimy, że ten front atmosferyczny już praktycznie jeszcze jest nad naszym krajem, ale już powoli wypycha to ciepłe powietrze, to bardzo ciepłe powietrze. Będzie jutro się znajdował przed Polską Południową i nad Polską Południowo-Wschodnią będzie to powietrze ciepłe wypychał. Bardzo mocne zafalowanie na tym froncie
ale już takie zafalowanie typowo fizyczne po prostu, takie zgięcie tego frontu jest nad Litwą. Tam ten front szybciej przebiegł niż nad Polską, tam dzieje się bardziej dynamicznie, no i tam też występują burze, szczególnie w okolicach miejscowości Szawle i Żagory. Nad Polską natomiast mamy zachmurzenie konwekcyjne w Polsce centralnej oraz w Polsce północno-wschodniej, tam też lokalnie może grzmieć. W nocy, jutro w sumie ten front atmosferyczny, może inaczej, w nocy i jutro ten front atmosferyczny będzie przemieszczał się dalej w kierunku wschodnim z odchyleniem na południowy wschód, z racji tego, że szybkość przemieszczania się tego frontu jest zdecydowanie szybsza w tej swojej północnej części, czyli nad Litwą, a zdecydowanie wolniejsza bardziej na południe, to nad Polską południowo-wschodnią nadal będzie zalegać to gorące powietrze, to bardzo ciepłe powietrze. Jeśli chodzi o ciśnienie, w tym momencie 1019 hektopaskali w Polsce centralnej i wschodniej, 1021 hektopaskali w Polsce zachodniej i to ciśnienie będzie praktycznie bardzo podobne, bez większych zmian w poniedziałek. Dopiero w poniedziałek w godzinach wieczornych zacznie powoli spadać i będzie osiągało 1016 hektopaskali w Polsce północno-wschodniej i 1021-1022 hektopaskale w Polsce zachodniej. IMGW na dzień jutrzejszy wyda ostrzeżenia 2 stopnia, nadal przed upałem, ale już tylko dla województw południowych, a przede wszystkim województwo podkarpackie, południe województwa lubelskiego, województwo świętokrzyskie, północ województwa śląskiego, północ województwa małopolskiego, krańce południowe, przepraszam, województwa łódzkiego. Natomiast ostrzeżenia przed burzami, silnymi burzami z gradem, ale 1 stopnia będą znów w dwóch miejscach. Polska Południowa, czyli tutaj województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, południe centrum województwa lubelskiego, województwo śląskie. Tam będzie zalegała ta chwiejna masa powietrza, która też ostatnio dawała nam się we znaki i tam mogą wystąpić burze, które będą bardzo mocno uwodnione i będą bardzo wolno przesuwać się na wschód i południowy wschód Polski. Natomiast w pasie od Legnicy, Leszna, Kalisza, Konina, Włocławka, Pogródziąc i Olsztyn, tam mogą burze występować jeszcze związane z tym frontem atmosferycznym, który się przemieszczał przez Polskę i za tym frontem atmosferycznym mogą właśnie te burze wystąpić, jednak nie powinny być silne. Jeśli chodzi o najbliższą noc, w wielu miejscach piękna, księżycowa, słoneczna, piękna księżycowa pogoda, szczególnie w Polsce południowej, w Polsce centralnej, północno-wschodniej. Natomiast od zachodu będą przemieszczały się strefy zachmurzenia. W Polsce północnej, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mogą wystąpić lokalnie opady deszczu, ale to będą słabe opady deszczu, szczególnie w godzinach porannych. Tam będą występowały mgły. Nad morzem mgła adwekcyjna nadal jest możliwa. Natomiast w okolicach Zielonej Góry, przede wszystkim województwo lubuskie, następnie wielkopolskie i dolnośląskie, tam będzie przemieszczała się strefa opadowa, która lokalnie może być dosyć silna. W sensie opady mogą być punktowo dosyć silne. Te dwie strefy będą wędrować na południowy wschód Polski i w godzinach południowych powinno zrobić się deszczowo w województwie łódzkim, na południu województwa mazowieckiego, w województwie świętokrzyskim i tam mogą wystąpić również burze. Do godzin wieczornych ta strefa opadów będzie znajdowała się w Polsce południowo-wschodniej. Opady konwekcyjne będą pojawiały się w prawie całej Polsce południowej oraz w województwie wielkopolskim, lubelskim, aczkolwiek tam szansa na to jest mniejsza. Najładniejsza pogoda po przejściu tej pierwszej strefy zachmurzenia większego w województwie mazowieckim, w województwie podlaskim. Jeśli chodzi o temperatury, to w nocy będziemy mieli spadek temperatur, aczkolwiek nadal jeszcze lokalnie ten grunt będzie dosyć mocno wygrzany i te temperatury, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej i centralnej, mogą osiągać 20-21 stopni Celsjusza, ale już na północnym zachodzie, na północnym wschodzie oraz na południu i południowym wschodzie od 16 do 18 bądź 19 stopni
Celsjusza. W poniedziałek temperatury wzrosną do góry, aczkolwiek już będziemy widzieli różnicę, która zaszła po dzisiejszej nocy i po jutrzejszym chociażby przedpołudniu. W Polsce południowej i południowo-wschodniej 28 do 30, lokalnie 32 stopni Celsjusza, a powietrze parne, bardzo nieprzyjemne dla niektórych i tam będą się te burze tworzyły. W Polsce północnej i centralnej od 24 do 28 stopni Celsjusza. Już chłodniej, więc ponieważ tam już ta wymiana powietrza zachodzi, na wybrzeżu 20 do 21 stopni Celsjusza, więc już widzimy taki niejako podział. Nieduży, ale jednak wiatr słaby od 10 do 30 km na godzinę, tutaj bez większych zmian dla tej pogody. No i ten front atmosferyczny, który będzie dalej się przemieszczał, on nie będzie miał dużo energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną do południa dnia jutrzejszego, jednak jutro po południu już tej energii pojawi się trochę więcej, szczególnie na południu województwa dolnośląskiego, generalnie w południowych województwach, a następnie w województwach południowo-wschodnich, a to będzie dobra okazja do tego, żeby tam te burze mogły się utworzyć. Co w kolejnych dniach? Ano w kolejnych dniach tym razem to postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, jeśli chodzi o upały. Zerkniemy na model GFS, który tutaj podaje na dość długi okres czasu. Niekoniecznie to musi się sprawdzić, ale jeśli chodzi o temperatury, wygląda to dosyć podobnie. W każdym kolejnym dniu delikatnie chłodniej, delikatnie, czyli o 1-2 stopnie Celsjusza. Na pewno nie będzie to jakieś 32-33, pomijając południowy wschód w dniu jutrzejszym, gdzie jeszcze to powietrze będzie. Natomiast widzimy gwałtowniejszą wymianę powietrza w przyszły weekend, kiedy to temperatury, szczególnie w piątek, w sobotę, będziemy mieli adwekcję chłodnych mas powietrza z zachodu, z północnego zachodu. Nastąpi wyparcie tego ciepłego powietrza i od 27 w Polsce zrobi się odczuwalnie już chłodniej. To też widać w wyliczeniach modeli numerycznych. Widzimy, że już po dzisiejszym dniu, każdy kolejny tutaj dla Warszawy chociażby, to temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza, aczkolwiek blisko tej granicy 25, 27, 28 stopni Celsjusza. Ale widzimy, że około 26-27 następują dosyć mocne spadki temperatur i wtedy w dzień w najcieplejszym momencie 23 stopnie Celsjusza, nocami 14-15 stopni Celsjusza i równia pochyła w dół, czyli temperatury powoli będą nam spadać. Tak to wygląda w tym momencie, więc cóż, widzimy się w kolejnej prognozie. Życzę Wam dobrego dnia, pozdrawiam, cześć.